Thank you, bye bye. Bye, thank you. 4 godziny 15 minut i miasto nazywa się Chicago. Nie wiem jak wy, ale ja absolutnie kocham wszelkiego rodzaju lotniska i mógłbym mieszkać na lotnisku. To jest po prostu jakieś takie miasto w mieście, gdzie są własne prawa, właśnie obywatele, właśnie gdzie w ogóle jest absolutnie super. A skoro jest lotnisko i skoro jest chwila, to chciałbym wrócić do serii, o której zapomniałem jakiś czas temu. Trochę nie wiadomo dlaczego. Zawsze jak mam nagrywać, to sobie przypominam, że mam nagrać i potem sobie zapominam, że mam nagrać, więc dzisiaj przypomniałem. Czyli seria imieninowa. Moi drodzy, tak na szybko, imię, które chciałbym wam dzisiaj pokazać, o którym opowiedzieć, to jest imię Jacek. Miałem o nim opowiedzieć 17 sierpnia, więc widzicie, ile minęło czasu, zanim mi się przypomniało, że mam o nim opowiedzieć. Co to jest Jacek? Chciałbym oczywiście nie z takiego pobożnego punktu widzenia, czyli tam o Matce Bożej, na Świętym Sakramencie, bo to jest w ogóle absolutnie piękne w Świętym Jacku, ale to sobie możecie znaleźć. Natomiast bardzo mi się podoba, że imię Jacek nie jest jakieś takie ekstra, nie wiem, biblijno jakieś pobożne, tylko imię Jacek pochodzi z greki. Jacyntos, Hyacynt, zlatynizowana wersja, jest związane z mitologią grecką, z pewnym bożkiem. I to jest w ogóle super sprawa, dlatego że Hyacynt był ulubieńcem Apollina, a Apollin był, no że tak powiem, w niezbyt sympatycznych relacjach z Zefirem. I kiedyś Apollin rzucił chyba jakimś dyskiem w Zefira, w sensie tak się wkurzył, no ale Zefir jak to Zefir, nie? On jest od wiatrów, po prostu skierował ten dysk gdzieś indziej i dostał tym dyskiem właśnie Hyacynt i w ten sposób zginął. I mówi, o matko. I w ten sposób, mówi mitologia grecka, w tym miejscu, gdzie leżało ciało Hiacynta i krew wsiąkła w ziemię, to w tym miejscu wyrosły kwiatki, które właśnie są o jego imieniu, czyli Hiacynty. Mówiąc krótko, Hyacynt to jest ktoś, kto oddaje życie i z tego życia się rodzi piękno, rodzą się kwiaty, rodzi się coś cudownego. Kwitnie wszystko w związku z tym, że on ofiarowuje swoje życie. Więc jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko miało zdolność do takiej miłości, żeby było w stanie oddawać życie i żeby rodziło się z tego piękno, daj mu na imię Jacek. Albo jeżeli masz na imię Jacek, to Jacku ucz się właśnie tego, że jesteś powołany do oddawania życia po to, żeby rodzić piękno. To tyle, jeśli chodzi o serię imieninową. Idę teraz szukać jakiejś podwózki, bo ma tu po mnie chyba Gosia wyjechać, żeby mnie zabrać gdzieś. Przypuszczam, że będzie jakieś jedzone, więc idę szukać czegoś do jedzenia, w sensie Gosi oczywiście.
składa, że jestem w Chicago już nie wiem który raz. Przez te wszystkie pobyty tutaj udało mi się znaleźć już naprawdę bardzo wielu przyjaciół. Spędziłem tutaj trochę czasu takiej fantastycznej rodziny, ale nie tylko z tą rodziną, tylko też z bardzo wielu innymi ludźmi, którzy przyjeżdżali, gdzie wspólnie byliśmy z ich dziećmi, z rodzinami, odprowadziliśmy mszę w domu, no i w ogóle absolutnie super było. Chciałem Wam trochę tam obrazków pokazać, ale oczywiście w związku z tym też o czym się powiedzieć, bo jak się człowiek tak nachapie byciem z rodzinami, no to się rodzą różne myśli w głowie, nie? I o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek, ale najpierw tylko jeszcze parę obrazków z tego, co to się działo, gdzie to tutaj byłem i w ogóle, że oni są tacy wszyscy super tutaj. Ja. Ojca i Syna i Ducha Świętego. No więc moi drodzy, to jest takie pytanie, które się w Kościele, ale nie tylko w Kościele, bo też przez wszystkie media jakoś tak przewija ciągle. W sensie pytanie, co z tym celibatem? Chciałem zacząć w ogóle od tego, że ja czasem dostaję takie pytania w różnych na przykład komentarzach pod filmami na YouTubie. Czy ojcu nie brakuje rodziny, czy ojcu nie brakuje, nie wiem, bycia z kobietą blisko, nie chciałby ojciec mieć dzieci, że kiedy ojciec na przykład kręci te filmiki i tam się pojawiają takie małe bajtle, widać, że ojciec ma z nimi super relacje, widać, że ojciec tęskni, albo widać samotność w ojca oczach i tak dalej. Więc moi drodzy, kilka spraw jakby w tym temacie. To, że się tęskni, tak. To, że w ogóle byłoby super może mieć rodzinę i w ogóle mieć żonę i mieć dzieci, tak, w ogóle jedno z marzeń mojego życia. Aczkolwiek wybrałem inaczej, bo to jest jakoś tak, że ten cały świat tak krzyczy, nie? Niech oni wreszcie zniosą ten celibat, jak zniosą ten celibat, to wszystko już będzie dobrze, to się wszystkie skandale skończą z księżmi, to będzie wszystko super i będzie okej, że jeżeli tylko to zrobią, to Kościół będzie taki bardziej ludzki i tak dalej. Absolutnie nie mam takiego przekonania i uważam, że będzie dokładnie odwrotnie, jeżeli tak się stanie, więc nawet jeżeli będą krzyczeć, niech zniosą ten celibat, to może niekoniecznie. Moi drodzy, o co chodzi z tym celibatem i dlaczego to tak ma być? Doskonale myślę wiecie, że celibat nie jest rzeczą, która została ustanowiona, że tak powiem, z prawa Bożego, tylko jest to pewnego rodzaju praktyka Kościoła, która się pojawiła dopiero po paru wiekach istnienia chrześcijaństwa i która dzisiaj w Kościele katolickim obowiązuje, w innych kościołach chrześcijańskich niekoniecznie, na przykład w prawosławiu czy u naszych braci protestantów też pastorowie mogą mieć żony. Moi drodzy, czy Kościół może to znieść? Czy Kościół może znieść celibat? Oczywiście, że może znieść. I oczywiście, że kiedyś się może wydarzyć, że Kościół stwierdzi, ok, ta praktyka jest dobra, ale może rozszerzmy i dajmy wybór też innym, którzy na przykład będą chcieli mieć rodziny i zróbmy takie połączenie, że na przykład część wybiera życie w celibacie, a część chce być w rodzinach, albo w ogóle znieśmy celibat i księża mogą mieć żony dowolnie. I uwaga, mnie w ogóle, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale może tak być. Jeżeli tak będzie, to żaden problem. Mnie to po pierwsze nie dotyczy, dlatego że jestem zakonnikiem. Więc nawet jeżeli Kościół zniesie celibat i księża będą mogli się żenić, to nie będzie dotyczyło żadnych zakonników, dlatego że my składamy śluby czystości, a to jest coś innego niż celibat. Więc tak czy siak, przy zniesieniu celibatu zakonników to nie dotyczy. Ale gdyby było zniesione i miałbym, powiedzmy, wybór, miałbym decydować, czy chcę być
w celibacie czy nie w celibacie, to zdecydowanie jestem zwolennikiem celibatu. I zdecydowanie uważam, że zniesienie celibatu przyniesie znacznie więcej szkód niż pożytku. Na pewno by przyniosło trochę pożytku. Jak to często ludzie mówią, księża by zaznali normalnego życia, tak jakbym kurczę nie znał normalnego życia. Księża by zaznali problemów w małżeństwie, tak jakbym nie znał problemów w budowaniu relacji i tak dalej. Księża by zobaczyli różne, że tak powiem, aspekty normalnego życia. Tak, to prawda. I to może byłyby nawet jakieś plusy, ale uważam, że znacznie więcej byłoby minusów. Minusów polegających na tym, że pomyślcie sobie, teraz mamy dużo problemów z różnymi księżmi, którzy sobie na przykład nie radzą z własną seksualnością i to są ogromne skandale w kościele. A co by było, gdyby teraz jeszcze doszło do tego rodziny, dzieci, porzucone małżonki, rozwody? No uważam, że to byłby w ogóle dramat. Ale to jest w ogóle nie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest coś innego i to jest główny powód, dla którego w kościele jest celibat i dla którego uważam powinien zostać. Mianowicie nie da się połączyć radykalnego, uważam bardzo radykalnego, bycia księdzem, nie mówię chrześcijaninem, nie mówię uczniem Pana Jezusa, bo to świeccy również mogą robić, ale bycia kimś, kto służy Panu i tylko Panu, a jednocześnie próbować pogodzić to ze służbą rodzinie, dzieciom, żonie i tak dalej. I moi drodzy, to nie jest kwestia tego, że tak powiem, bez celibatu nie da się Panu Bogu świetnie służyć. Da się, tylko to jest inny rodzaj posługi. Biorę to przez przykład na przykład siebie samego. Zauważcie, ja jestem nieustannie w drodze, ja ciągle zmieniam miejsce, jestem powołany do głoszenia Ewangelii w każdym miejscu na świecie i tak dalej. No co by to było, gdybym miał żonę? Co by to było, gdybym miał dzieci? To byłyby bardzo nieszczęśliwe osoby, ta moja żona i te moje dzieci. Dlatego, że ja nie mógłbym z nimi być tyle, ile one tego potrzebują od kochającego taty, męża i tak dalej. Ja wiem, moje powołanie jest specyficzne. Można sobie wyobrazić księdza, który nie żyje tak jak ja. Mimo wszystko jestem przekonany o tym, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie, że to by bardzo przeszkadzało w posłudze. To by bardzo przeszkadzało, no właśnie, w tym, żeby godzić takie obowiązki. Ja pamiętam, spotkałem jakiegoś takiego pastora, nieważne gdzie, to jest w ogóle mój przyjaciel, od tego czasu się dosyć dobrze znamy. Ma żonę, ma 2 dzieci, jest pastorem w jednym mieście, jego żona, która uczy religii, dostała świetną posadę w innym mieście. No i teraz pojawił się ogromny problem, dlatego że on dopiero co zaczął budować swoją wspólnotę parafialną w tym mieście, a żona mówi: słuchaj, musimy się przeprowadzić do innego miasta, bo ja tam mam ogromnie cudowną perspektywę bycia, no właśnie, zawodowego, nauczania, katechizowania i tak dalej. No i teraz bądź tu mądry. I ona, i on mają rację. I ona chce realizować dobre rzeczy, i on. I ksiądz, który jest wolny od tego, który jest, że tak powiem, dyspozycyjny, można go rzucić w każde miejsce świata, to jest ksiądz, no, że tak powiem, przeznaczony do tego, żeby takie rzeczy robić. I dlatego uważam, że zniesienie celibatu byłoby niedobre. Oczywiście, jeżeli Kościół to zrobi, to zrobi w ogóle i żaden problem. Nie widzę żadnego problemu w tym, żeby moi bracia księża diecezjalni zaczęli, nie wiem, mieć żony, rodziny i tak dalej. Natomiast uważam, że znacznie lepszą opcją jest ta opcja, która jest w tej chwili. Żona ma swoje trudności? Pewnie, że tak. Żona jest związana z samotnością, czasami z takim poczuciem niespełnienia, kiedy człowiek nie ma własnych dzieci, kiedy nie może naprawdę wychować syna, córki, kiedy nie ma bliskości z drugą osobą. Pewnie, że to jest trudne. Ale uważam, że tak powiem, cena jest warta tego, co chcemy wygrać. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tej wolności, którą mam dzięki celibatowi, dzięki temu, że jestem oddany tylko Panu Bogu. Jeśli Kościół zniesie celibat, no to zniesie. Mnie to i tak nie będzie dotyczyło, bo jestem zakonnikiem, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Więc mówiąc najkrócej, czy celibat w Kościele może być zniesiony, czy tak się kiedyś może stać? Tak, możliwe. Czy to jest dobry pomysł? Według mnie nie. Czy jeżeli tak się stanie, to będzie katastrofa? Nie, ale po co? Uważam, że byłoby znacznie lepiej, żeby ci, którzy są przez Pana do tej specjalnej posługi powołani, żeby się jej całkowicie poświęcali. Całkowicie, tylko i wyłącznie tej posłudze. Żeby byli po prostu w pełni dyspozycyjni do Bożych wezwań, które będą przed nimi stały. A myślę, że celibat daje taką wolność. Więc uważam, żeby najlepiej było, żeby zostało tak, jak jest.
Dobrze, kochani, to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że cokolwiek sensownego z tego wyciągniecie. Mnie było jak zawsze się przemiło z Wami spotkać. Mam nadzieję do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku, pewnie jeszcze gdzieś tutaj z tych okolic chicagowskich. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, z Bogiem, pa!